Zawsze miałem, mam i będę miał. Powinniśmy iść w kierunku wyboru i wolności. Gotówka to jest wolność, niezależność, a przede wszystkim własność. Zawsze jest ryzyko, że przestanie nam działać karta i co wtedy? Zarabiamy na kryptowalutach, łatwiej nam jest wypłacać w gotówce i płacić gotówką. U mnie większość klientów płaci gotówką. Większość moich znajomych o tym nie myśli, bo mają kredyty, inne historie, jeżdżą na wczasy i przeproszeniem mają to w dupie. No. Firma płaci wykonawcy w cyferkach płacą pracownikom. W taki sposób można spacyfikować demokrację wszędzie na świecie. Tak. Ale te pieniądze są wysyłane gdzie? No lepiej jest kartą jednak. Wpłacając pieniądze na konto, one nie są twoje. Już we Wrocławiu można płacić okiem. No nie, to zależy od tego, czy bank otworzą. Gotówką czy kartą? Lubię zapach. Prowadzi to do pełnej, całkowitej inwigilacji. Co, jeśli już tej gotówki nie będzie? Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony, witaj z mojego studia plenerowego. Mamy wakacje, także wykorzystujemy czas, żeby nagrywać odcinki w terenie. A dziś zadam na początek Ci ważne pytanie. Gotówką czy kartą? Wielu z nas, w zasadzie wszyscy dostajemy to pytanie, chociaż częściej niestety idzie to w kierunku już kartą, zapominając o gotówce. Myślę, że zgodzisz się z tym, że coraz częściej gotówka wypierana jest właśnie przez te bezgotówkowe formy płatności. I ja też powiem, że korzystam z obu form płatności, i płatności kartami, i płatności gotówką. A dziś w odcinku chciałbym, żebyśmy zapytali wspólnie Polaków, przedsiębiorców, przeszli się po firmach, przejechali się w zasadzie po miastach. Dziś zaczynamy w Katowicach, ale wiem, że będziemy też w kolejnym mieście. Jakim? To bądź z nami w odcinku, oglądaj go, nie tylko go słuchaj, zobaczysz, co na temat gotówki i karty myślą Polacy. Dlaczego nagrywam w ogóle taki odcinek o gotówce? Myślę, że wszyscy świadomi ludzie w Polsce już wiedzą. Widzimy ogromny trend, który pokazuje, że nam się wręcz tą gotówkę obrzydza. Na każdym kroku opowiada się, że gotówka przynosi wirusy, że jest brudna, że trzeba ją wyeliminować. Pamiętamy, że w samolotach jeszcze jakiś czas temu mogliśmy płacić gotówką lub kartą. Dzisiaj już takiej możliwości płacenia gotówką nie ma. Płacimy tylko kartą. Chodzi mi o to, żeby pokazać, że gotówka i właśnie taki hashtag dzisiaj będę miał ze sobą i będę go nosił na mieście. Jeśli mnie spotkacie, to będziecie mogli sobie zrobić z nim zdjęcie. Promujemy gotówkę, bo gotówka to wolność. Promujemy gotówkę, bo gotówka to wybór. Promujemy gotówkę, bo jest to jakaś ostoja takiej wolności, którą myślę, że Polacy mają w swojej krwi i myślę, że daleko nie trzeba szukać, że nasi sąsiedzi z południa, Słowacy, wpisali do konstytucji, że gotówka może być używana i nikt jej obywatelom Słowacji nie zabierze. Dlaczego my Polacy nie robimy tego? Dlaczego tego nie ma w konstytucji? Warto, żebyśmy ten pierwszy krok zrobili. Idę na miasto i będę chciał z Wami porozmawiać, będę rozmawiał, będę pytał, jak płacicie, dlaczego nie macie gotówki w portfelu, dlaczego często nie macie gotówki w domu. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja. Ostatnia, którą nawet od Was dostałem, ten przykład, że w Biedronkach, w sklepach Biedronki okazało się, że nie działają terminale i na 10 klientów tylko 2 miało gotówkę i mogło zapłacić za koszyk zakupów. Zobaczcie, jakie to jest niebezpieczne, a 8 z tych 10 klientów nie miało żadnej gotówki przy sobie i musiało zostawić kosz z jedzeniem i wyjść nie dość, że sfrustrowanych ze sklepu, to jeszcze bez jedzenia. Zobaczcie, jakie to jest niebezpieczeństwo. Także ważny odcinek, oglądajcie, zapraszam. Gdyby jutro się wydarzyło tak, że nie jest Pan w stanie zapłacić żadną swoją kartą płatniczą, że nie ma pieniędzy w bankomacie, czy jest Pan w stanie zatankować auto i zrobić zakupy? Czy ma Pan jakąkolwiek gotówkę? Mam. Od kiedy Pan ma? Gdzieś od roku zacząłem o tym myśleć. A co się takiego wydarzyło, że dopiero rok temu pojawiła się gotówka u Pana? To nie jest kwestia wojny, tylko po prostu ogólne informacje, które dookoła mnie są i czytam artykuły, tak, śledzę to, co się dzieje w polityce i tak dalej, kierują mnie właśnie w stronę gotówki. Po prostu, to nie jest kwestia wojny. Okej, a co to za informacje? No bo mówi Pan, że się pojawiły informacje wokół Pana. One mi uświadomiły te różnego rodzaju informacje, że może nastąpić taki moment, na przykład jak w Kanadzie się wydarzył, tak, gdzie kierowców ciężarówek rząd zablokował im dostęp do gotówki i jakby zdusił oddolny protest społeczny. Tak? W taki sposób można spacyfikować demokrację wszędzie na świecie. Tak. No akurat to jest informacja, którą znamy. Widzę, że Pan też świadomy, ale część tutaj przechodniów w ogóle nie słyszała o takim czymś. Niektórzy wypierali, mówili, że to się nie wydarzyło na pewno, że to sobie wymyśliłem. Więc widzę, że Pan ma informacje na bieżąco. Jest Pan przedsiębiorcą? Nie. Ale to nie przeszkadza, żeby być świadomym, bo niektórzy mówią, że to przedsiębiorcy, oni się tym interesują, ja jestem zwykłym Kowalskim i nie mam firmy, więc mnie to nie interesuje, a pan bardzo świadomy. Rok temu co się wydarzyło takiego, bo mówi Pan, że nie wojna, jakaś rozmowa z konkretną osobą, zobaczyłby Pan jakiś film? Nie, ogólna świadomość, tak, tego właśnie jak to wyglądało w Kanadzie, wiem też jak to wygląda w Chinach, jeżeli chodzi o te miasta właśnie
nowoczesne, gdzie nie można zapłacić gotówką. Także wiem, jak to wygląda po prostu w miejscach na świecie, gdzie nie można płacić gotówką i jak wtedy wygląda ogólnie dostępność na przykład do transportu, do takiej ogólnej wolności. Tak. Poruszania się, tak, płacenia tego, za co się chce i tak dalej, i tak dalej. To idziemy w kierunku CBDC faktycznie, albo takiej oceny społecznej, że jeśli będziemy dobrym obywatelem, to będziemy mieć takie punkty, które nam pozwolą na to, że na przykład aplikacja telefonu nam da dostęp do właśnie ładowania samochodu, tankowania samochodu, wejścia do parku czy do sklepu, a w innej sytuacji nie. Wczoraj widziałem takie zdjęcie, gdzie właśnie na takim automacie do ładowania samochodów była po prostu liczba 55 i to była liczba punktów, którą trzeba mieć w aplikacji, żeby móc zatankować auto. Na przykład. I to jest w Chinach. Pytanie, czy... No bo to jest w Chinach, my jesteśmy w Polsce. Ktoś mówi, że to bardzo, bardzo daleko. Pan mówi o tej świadomości, czy idziemy w tym kierunku i czy dożyjemy takich czasów, że to będzie system jakiejś oceny społecznej. Tej gotówki po prostu w ogóle nie będzie. Nie będzie gotówki na pewno za jakiś czas i mi się wydaje, że w tą stronę właśnie to pójdzie, tak jak w Chinach czy w Kanadzie. Niestety. Niestety. A możemy coś zrobić, żeby to zatrzymać? My jako społeczeństwo, Tak, czy my jako tak. kraj, jako Polska? Jedno i drugie. No my jako jednostka coś robimy, zabezpieczamy swoje gospodarstwo, mając jakiekolwiek pieniądze. No przecież wielu ludzi w ogóle nie ma pieniędzy w domu. To, co moglibyśmy zrobić, to jest jasne, tak? Pójść drogą Turcji na przykład. Nie być w żadnej takiej organizacji światowej typu, czy europejskiej, jak Unia Europejska i iść własną drogą po prostu. Wszyscy się z Turcją liczą, ma potężną armię. Myślę, że to jest jedyna droga, tak. Jeszcze zapytam o trend taki, który Pan obserwuje, no bo wiadomo, wspomina Pan znajomych. Czy Pana znajomi są równie świadomi, czy jednak śpią i nie widzą tego w ogóle? Nie. Ludzie w ogóle sobie nie zdają sprawy, jak to wszystko wygląda, także... Poza tym ja jestem jako dziecko wychowany w komunizmie, tak? Więc ja mam jak gdyby ogląd tego, jak to może wyglądać. Wielu ludzi młodych w ogóle sobie nie zdaje sprawy z tego, że mogą przyjść takie czasy, gdzie nie ma towarów, albo są towary, nie można ich kupić, a to na przykład można zrobić poprzez zablokowanie dostępu do gotówki i tak dalej, i tak dalej. Także ja mam tą świadomość, młodzi ludzie nie mają kompletnie takiej świadomości. A zresztą większość moich znajomych o tym nie myśli, bo mają kredyty, inne historie, jeżdżą na wczasy i z przeproszeniem mają to w dupie. No. Gratuluję świadomości, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jestem też ciekawy, jak Ty operujesz swoimi pieniędzmi na co dzień, czy częściej płacisz gotówką, czy kartą. I mam prośbę teraz do Ciebie, napisz właśnie teraz w komentarzu prosty komentarz pod spodem, gotówka albo karta. Jak płacisz, jestem ciekawy, zobaczymy wszyscy i których komentarzy będzie pod spodem więcej. Pytanie, czy Polacy płacą częściej gotówką, czy płacą kartą? Jesteś, myślę, że idealną osobą, która to widzi na co dzień w pracy, obsługując tutaj, sprzedając lody. Akurat teraz mamy chwilę, że nie ma ludzi, ale pewnie jak tu jest długa kolejka i jest lato, no to widzisz to doskonale. Czy wyciągają gotówkę, czy wyciągają kartę albo telefony? Jak to wygląda? Powiedz troszkę. No zdecydowanie częściej płacą kartą. Tak mi się z 80% transakcji to jest mimo wszystko karta. Czyli nawet 80%, a powiedz mi, jeśli chodzi o na przykład kwestię wieku, czy widać, że starsi płacą inaczej, czy to już w ogóle nie można tego jakoś podzielić jeszcze? Wydaje mi się, że już zanikło totalnie i raczej ta karta wygrywa, bo jest przede wszystkim wygodniejsza. Wygodniejsza. A jakie Ty masz zdanie prywatnie? No bo też jako kobieta chodzisz na ja też zakupy. wolę płacić kartą, bo jest prościej i lżej przede wszystkim. Widzę tu napiwki i widzę, że jest pusto. No jest rano, więc jest pusto. Tak, ale chcę nawiązać właśnie do tej karty, no bo napiwków kartą chyba nie przyjmujecie. Parę osób się pytało, czy może zostawić kartą napiwków, no ale nie zawsze jest taka opcja. Dlaczego na przykład Ty też wolisz płatności bezgotówkowe w Twoich zakupach codziennie? Dlaczego? Bo powiedziałaś o wygodzie i czy są jakieś inne plusy płacenia? Wydaje mi się, że tylko wygoda i wygoda przede wszystkim. A czy Ty masz jeszcze taki tradycyjny portfel? Jesteś młodą osobą, pewnie pamiętasz, ale Mam, czy tam... ale zazwyczaj nie noszę tam za dużo gotówki, no bo wszystko mam na karcie. Wszystko więc... masz na karcie. Co by się wydarzyło, wyobraź sobie, taki dzień, że wstajesz, chcesz iść na zakupy i nagle się okazuje, że banki przestały działać. Podpowiem Ci, że w historii to się wydarzyło nie raz i w Grecji. No poradziłabym sobie, bo jakąś tam gotówkę zawsze noszę ze sobą właśnie w razie kryzysowych sytuacji. Na ile czasu by Ci wystarczyła gotówka, którą masz? Na tydzień, na miesiąc czy na dłużej?
trudno mi to określić. No wydaje mi się, że na miesiąc na spokojnie. Na spokojnie. No. Nagrywając przed chwilką obok lodziarni z dziewczyną, która tam obsługiwała, wypowiedziała się ona oczywiście, no i miała swoje zdanie na ten temat. Jest młodą osobą, więc nie widzi aż tak bardzo tego problemu, że płatność gotówką jest istotna. Zauważyła, że prawie 80-90% osób dzisiaj płaci niestety kartą. No i pojawił się za jakiś czas człowiek, przedsiębiorca, najprawdopodobniej właściciel tego albo kilku tam biznesów i wspomniał nam, że jest to problem i on go widzi. Nie chciał się nam wypowiedzieć, ale poza kamerami powiedział, że ogromne koszty są utrzymania właśnie tych terminali, że to jest kilka tysięcy tam w skali jakiegoś okresu czasu i że jeśli ma się kilka takich miejsc, no to są duże kwoty, które on bardzo chętnie wydałby właśnie na lodówki, mówi, które się psują, na inny sprzęt, który jest potrzebny do tego rodzaju biznesu, a nie po prostu tylko dlatego, że ktoś chce płacić kartą i za wygodę. Więc dla tych osób, które mówią, że przecież to nie ma znaczenia, przecież tam jest tylko terminal, który jest podpięty właśnie gdzieś do internetu czy do prądu i przecież to nic nie zmienia, to powiem Wam, zmienia. I to jest informacja właśnie przedsiębiorcy, właściciela firmy, który się wypowiedział, że nie znam dokładnie tych kwot, ale 0,02% z transakcji z miesiąca, więc on to po prostu policzył na kilka tysięcy złotych w jakimś okresie czasu. I mówi, to jest kwota, którą ja mógłbym wydać właśnie na rozwój firmy, mógłbym przecież zatrudnić pracownika, mógłbym dodać może jakieś premie tym pracownikom, ale te pieniądze są wysyłane gdzie? No właśnie do korporacji, do wielkich banków, do wielkich firm, które obsługują te terminale i te pieniądze trafiają tam, czyli do dużych firm, do korporacji, a nie właśnie tutaj do polskiego biznesu. Nie zostają w kieszeni polskiego przedsiębiorcy. Więc do Was wszystkich, którzy faktycznie chodzicie na lody czy na kawę i mówicie, a to nie ma znaczenia, czy zapłacę kartą, czy zapłacę gotówką, to ta informacja jest właśnie dla Was, żebyście wiedzieli, że jeśli zapłacicie gotówką, to te pieniądze zostaną u polskiego przedsiębiorcy, a nie powędrują za granicę. Jeśli polski przedsiębiorca będzie miał więcej, no to będzie mógł więcej zainwestować, będzie mógł coś kupić, zapłacić podatki, będzie mógł wydać u Was, w Waszych biznesach albo w Waszych firmach, gdzie płacicie i szansa, że Wasza firma też się rozwinie, a nie się zwinie, będzie jeszcze większa. Zostawiajmy pieniądze w polskiej kieszeni. Myślmy o tym, co robimy, zastanawiajmy się, gdzie płyną pieniądze i wydawajmy świadomie. Ze mną kolejne miejsce i kolejny rasowy przedsiębiorca. Darek, jesteśmy w restauracji White House. Darku, powiedz mi, no bo Ty też jesteś świadomym, nie tylko widzem, ale świadomym przedsiębiorcą, który o gotówce często mówi. Jak Ty w ogóle gotówkę rozumiesz? Czym dla Ciebie jest gotówka? Witam serdecznie. No, gotówka to jest wolność, niezależność, a przede wszystkim własność. Gdzie tylko mogę, to staram się płacić gotówką. Wiadomo, że promowana jest teraz płatność kartą, zegarkiem, blikiem i wszystkie inne formy płatności. Natomiast gotówka, no tak jak mówię, myślę, że jest naszą największą wolnością po prostu. Nie? Dopóki mamy tę gotówkę, jesteśmy w stanie cokolwiek z tym zrobić. Nie? Natomiast jeżeli pozbawią nas gotówki, to wiadomo, może być ciężko. Nie? No ja pamiętam rozmowy z Tobą, jak przyjeżdżałem tutaj do tej restauracji na obiady i mówiłeś właśnie, że ta świadomość w społeczeństwie jest coraz większa, że tutaj na Podbeskidziu jest wielu przedsiębiorców, którzy na to zwracają uwagę, ale część osób w ogóle nie rozumie tego, bym powiedział, tej walki o tą wolność, o to, żeby ta gotówka została w obiegu. Jak Ty to rozumiesz i jak Ty byś mógł wytłumaczyć naszym widzom, którzy nas oglądają, dlaczego w ogóle płacenie gotówką jest ważne? Bo część osób mówi, no ale Grzegorz, przecież to nie ma znaczenia, czy zapłacę 200 za obiad kartą czy gotówką, to przecież to jest jedno. Znaczy gotówka jest bardzo ważna, ponieważ koszty opłat z tytułu płatności kart kredytowych to jest gdzieś około między 1500 a 2000 miesięcznie, czyli łatwo sobie to obliczyć, ile to wynosi w ciągu roku, nie? Także to jest dodatkowy koszt dla przedsiębiorcy. Dla ludzi jest to bardzo wygodne po prostu, nie musi mieć tej gotówki ze sobą. Natomiast jeżeli masz tą gotówkę ze sobą, wychodząc rano z domu, czy ty masz 500 zł, ty wiesz, że to 500 zł w jakiś sposób wydasz, no telefonicznie czy przez internet. Nie ma to dla ciebie znaczenia, czy ty wydasz 5 zł czy 500. Dla ciebie odczucie jest dokładnie takie samo, po prostu wydając te pieniądze. Natomiast gotówka, powinno to być naprawdę bardzo mocno promowane i cieszę się, że uświadamiacie wszystkich praktycznie, jak to ma wyglądać. Jeżeli chodzi o młodzież, to jest praktycznie 95% wszystko płatne zegarkiem, kartą. Gotówki raczej nigdy nie noszą ze sobą. Od najmniejszych płatności 5 zł, 10 zł. Także wszystko jest promowane i idzie w tym kierunku. No, kiedyś prowadziłem stołówkę
gdzie było 4000 młodzieży i w stosunku rok do roku to praktycznie było 10% do góry, gdzie płatność jest internetowa. Czyli co, faktycznie widać, że ci młodsi w ogóle czasami nie znają innej alternatywy. Nie znają innej alternatywy, jest to promowane. Za 50 lat już nie będzie w ogóle żadnej alternatywy, oni będą płacić źrenicą, telefonem, zegarkiem. No słyszałem, że już nawet chyba w Polsce, we Wrocławiu, rozmawialiśmy tutaj przed nagraniem, że już we Wrocławiu można płacić okiem, mówiąc kolokwialnie, w ogóle jak to brzmi, że można zapłacić źrenicą. Kiedyś przecież testy chyba 5 czy 7 lat temu robione w Szwecji, gdzie płacono ręką, bo po prostu ten chip wszczepiony w ciało człowieka sprawiał, że ręka robiła za kartę płatnościową czy kredytową, a dziś faktycznie okiem możemy sobie zapłacić już w Polsce, we Wrocławiu słyszałem, więc jest to dość zastanawiające, powiem bardzo delikatnie. My też tym odcinkiem myślę, że chcemy uświadomić i absolutnie nie zamykać żadnej formy, no bo przecież ty, Darku, jako przedsiębiorca płacisz przelewy elektronicznie, ja również, używamy Blika, ale używamy... już nie możesz zrobić. Nie możesz nawet zrobić, więc to jest tak, wszystko wymagane, już coraz mniejsze są limity i w bankomatach i praktycznie wszędzie przelewy, także no za chwilkę będzie, że ta gotówka będzie nam zabrana po prostu, nie? I to jest, o to musimy najbardziej walczyć. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, nie wiem, czy jesteśmy w stanie cokolwiek no myślę, że możemy im dawać przykład, bo przecież ci, którzy się urodzili po roku 2000, no to oni znają, że internet jest w powietrzu i on zawsze jest. Oni nie pytają, czy jest internet, tylko jak szybki. I oni faktycznie też urodzili się w erze płatności elektronicznych i dla nich to jest normalne, tak jak dla naszych rodziców gotówka, kiedy wtedy nie było żadnych przelewów, a my jesteśmy na takim pograniczu, myślę, jedną nogą w tych starych czasach i tą drugą nogą w tych czasach kryptowaluty, płatności blikiem. I my rozumiemy i te stare rzeczy, i te nowe, ale myślę, że warto, żeby był wybór i tym odcinkiem chcemy właśnie pokazać, że warto, żebyśmy mieli możliwość wyboru. Dokładnie. Także promujemy gotówkę. Promujemy gotówkę, dokładnie tak. Gotówka to wolność i warto zawsze mieć wartość, tak. I też to też psychologiczne. Z psychologicznego punktu jest to też bardzo ważne po prostu, nie? Żebyśmy mieli tą gotówkę, walczyli o nią, bo pełna inwigilacja jest całkowita po prostu. Jeżeli płacimy czy w danej restauracji, gdziekolwiek, praktycznie od razu wiadomo, gdzie byłeś, kiedy byłeś, o jakiej godzinie byłeś, ile zapłaciłeś, czy byłeś sam najprawdopodobniej, czy z kimś, skoro jest więcej dań. Automatycznie, no ile z napoi widać, ile było osób, ile dań i tak dalej, jak to wygląda. No także prowadzi to do pełnej, całkowitej inwigilacji. Myślę, że jakby ludzi jest coraz więcej świadomych na naszym kanale, także dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie i czy częściej płacicie gotówką, czy kartą. To zaczniemy od prostego pytania. Czy robi Pani zakupy? Pewnie. A w jaki sposób za te zakupy Pani płaci? Głównie kartą, telefonem. Głównie kartą, telefonem. Dlaczego? Bo jest łatwo, nie trzeba nosić przy sobie żadnej gotówki, telefon mam zawsze przy sobie. Okej, a czy widzi Pani na przykład w tym jakieś takie niebezpieczeństwo w sytuacji jakiejś kryzysowej? No tak, niebezpieczeństwo jest zawsze, no jak internet padnie, to i telefonu nie będę mogła korzystać z internetu, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Czy słyszała Pani o sytuacji ostatnio w Polsce, w Biedronkach, że przestał działać terminale i ludzie zostali z koszykami pełnymi zakupów i byli bardzo sfrustrowani, nie mogli zapłacić. Okazało się, że tylko 2 osoby na 10 miały przy sobie gotówkę. Nie, o tym nie słyszałam, ale słyszałam ogólnie o tym ogólnoświatowym kryzysie na lotniskach. Nie wiem, czy to samo. W każdym razie, no mnie to na szczęście nie spotkało. Mam nadzieję, że mnie nie spotka. No zobaczymy. To są dwie różne sytuacje. To, co Pani mówi, to był kryzys faktycznie kilka dni temu, gdzie padły systemy Windowsa, a to, co mówiłem o Biedronkach, to była sytuacja kilka miesięcy temu, ale faktycznie wydarzyła się w polskich sklepach i wielu Polaków, ci, którzy tam byli, mówili, że mniej więcej 8 na 10 osób wyszło ze sklepu, bo po prostu nie miało żadnych pieniędzy, oprócz właśnie karty, które nie działały, no i telefon, który też nie działał, no bo działa, wiadomo, na zasadzie podpięcia karty. Pewnie byłabym jedną z tych osób. Jeszcze raz? Pewnie byłabym jedną z tych osób, która wyszła. Okej, a po tym, co teraz mówimy i po tej sytuacji, która rzadko się wydarza, ale może faktycznie się kiedyś wydarzyć, dzisiaj Pani zrobi jakąś zmianę i na przykład włoży sobie choćby 1000 zł do portfela? No, nie wiem. Jeżeli mam przy sobie portfel, mam tam chyba nie więcej niż 50 zł, więc to nie jest zbyt dużo, żeby zrobić jakieś zakupy. Nie wiem, z drugiej strony
też na tyle często nie noszę przy sobie portfela, więc nawet jeżeli bym wyciągnęła ten 1000 zł, to i tak nie miałabym go często przy sobie. Jednak ten telefon jest zawsze przy mnie, no a ta torebka czy portfel zostają w domu. I nawet taka sytuacja, o której teraz opowiedziałem, pani nie przekonuje, żeby to bezpieczeństwo podnieść? Ogólnie przekonuje mnie to, co pan mówi, ale tak jak mówię, no na przykład w tym momencie no nie mam przy sobie portfela, bo nie potrzebuję. Nie planowałam na przykład teraz żadnych zakupów, a w takich sytuacjach nadzwyczajnych, jeżeli potrzebowałam szybko coś kupić, no to ten telefon jednak jest. Gdyby jutro na przykład się wydarzyła taka sytuacja, że jest jakiś taki, wiesz, blackout, nie ma internetu, przestają działać bankomaty, przestaje działać zegarek, nie masz pieniędzy. Czy ty jesteś w stanie przeżyć? Masz jakieś pieniądze w gotówce, czy nie masz takich pieniędzy? No mam, ale zazwyczaj nie przy sobie. Okej, ale sytuacja taka kryzysowa, gdyby była, to jesteś w stanie kupić sobie jedzenie, zatankować może samochód albo skorzystać z innych usług. Jesteś przygotowana. Tak, jestem. Okej, liczyłaś kiedyś, na ile czasu jesteś przygotowana? Na ile miesięcy? Nie, raczej nie. Gdyby dzisiaj się wydarzyła taka sytuacja, żeby wyłączyli konta internetowe, bankowe, nie działałyby karty, to czy ma pan pieniądze, żeby kupować kolejne rzeczy, żeby zatankować auto, kupić jedzenie? Zawsze. Zawsze. Zawsze ma pan gotówkę? Zawsze. Dlaczego? Zawsze miałem, mam i będę miał. A skąd takie przekonanie i skąd taka... No, mam to w głowie po prostu. Ale robimy tutaj ankietę wśród Polaków od godziny i nie jest to takie oczywiste. Jest pan, można powiedzieć, pierwszą... Dla mnie to jest oczywiste. Jak 2 razy 2 jest 4. A miał pan jakąś sytuację kryzysową, czy po prostu nie ufa pan systemom bankowemu? Powiem coś śmiesznego, mogę? Proszę. Lubię zapach banknotów. Zapach pieniędzy. Tak. Okej. No ja też bardzo lubię. Czyli generalnie w domu taka żelazna rezerwa zawsze była i zawsze... Ja nawet w kieszeni mam. W kieszeni ma pan. Tutaj przy sobie? No. Na spacerze? Zawsze. To jest pan. A jak pan ma gotówkę, jak pan ma złoto, jak pan ma srebro w kieszeni, proszę pana, to jest pan gość. Dokładnie tak. No. Dobrze, dziękuję bardzo. To czym się w zdrowiu? Gotówką czy kartą? Tam, gdzie tylko mogę, staram się płacić gotówką, ponieważ bardziej klarowny jest przepływ pieniądza. Łatwiej jest kontrolować wydatki i do tego też prowizji nie mamy, która idzie do banków i do różnych korporacji większych. Ale to jest chyba rzadsza odpowiedź, niestety, bo my dzisiaj nagrywamy odcinek o gotówce i trochę ją promujemy oczywiście. Wiadomo, że ja też nie jestem hipokrytą, bo używam i gotówki i karty, bo czasami po prostu nie da się inaczej, ale jednak wolę gotówką. Jaki ty widzisz trend w polskich sklepach czy w instytucjach, jak to wygląda? Według ciebie oczywiście płacą Polacy chętniej tą gotówką, kartą, czy może coś się zmienia w ostatnich czasach? Wydaje mi się, że jest małe grono ludzi, które jednak stara się cały czas propagować gotówkę, natomiast no, ogólne trendy światowe myślę, że są takie bardziej jednak forsujące płatności bezgotówkowe, karty, przelewy, bliki i tak dalej. No. Jesteś przedsiębiorcą, jesteś też inwestorem, ale jesteś po prostu też konsumentem, bo na co dzień bywasz w różnych miejscach po prostu jako konsument, który kupuje swoje usługi, czy no, po prostu jeździ jako ojciec. I jak ty tam płacisz? Tak szczerze, no bo wiadomo, że dzisiaj mówimy o gotówce, odcinek jest o gotówce, no ale też tych wszystkich opcji płacenia jest dzisiaj tak dużo, tak łatwo, tak łatwo się płaci telefonem i tak dalej. Jak to u ciebie wygląda? Opcji płacenia jest bardzo dużo, więc czasami nawet nasi klienci, odbiorcy zaskakują niektórymi, których ja sam osobiście nawet nie znam, niektórych z tego typu opcji. Myślę, że to jest żadna tajemnica. Myślę, że będę też w większości w jakiś sposób, bo pewnie większość tych transakcji na dzień dzisiejszy realizuję albo płacąc za pośrednictwem karty, albo płacąc za pośrednictwem blika. Taka dla mnie ostatnio, myślę, że zmiana dość ciekawa, która zaskutkowała w moim życiu, to podpięcie sobie karty płatniczej pod telefon komórkowy. To jest taka zmiana, która u mnie była dosłownie z pół roku temu, ale faktycznie ona w jakiś sposób ułatwia życie i myślę, że tak, w większości jak gdyby tutaj, jeżeli chodzi o takie płatności stricte konsumenckie, czyli sklep, restauracja, tego typu rzeczy, to w większości gdzieś tam ta płatność odbywa się u mnie za pośrednictwem karty, chyba że generalnie jest jakiś wyjazd albo jakiś konkretny cel, który wiem i mam świadomość, ile on będzie kosztował.
na przykład jakiś wyjazd, nie wiem, weekendowy i gdzieś wynajęcie jakiegoś apartamentu, coś w ten desen, wiem, że będzie to kosztowało tyle i tyle, to wtedy zdarza mi się, że po prostu przygotowuję sobie gotówkę na tego typu okoliczność i płacę gotówką. Tak to wygląda na chwilę obecną na ten moment. Ale jak zauważasz u siebie w swoim miejscu, tu gdzie jesteśmy, jak faktycznie jesteś przy kasie i obserwujesz to, widzisz też ile jest płatności gotówkowych, bezgotówkowych. My to bardzo mocno promujemy, chociaż wiadomo, że no nie jesteśmy hipokrytami. Ja sam przecież też płacę bezgotówkowo, ale staram się też płacić gotówką tam, gdzie jest to możliwe. Jestem przedsiębiorcą, więc faktury nie jestem w stanie do przedsiębiorcy z Gdańska zawieźć gotówki, bo mam fakturę do zapłacenia, więc oczywiście płacę też przelewami, ale staram się też gotówką. Jak ty byś ocenił, no bo dzisiaj faktycznie ten trend, że gotówka to wolność, jest bardzo dużo tego, no ale nie da się też oczywiście powiedzieć, że wszyscy ludzie, którzy przychodzą do Ciebie do restauracji na śniadanie, będą płacić gotówką. Ile procent płaci dzisiaj bezgotówkowo? To jest przeważająca ilość, czy to jest pół na pół? Ja myślę, że to jest przeważająca ilość. Ja bym szacował ją na dzień dzisiejszy. Odsetek tych osób, naszych gości, którzy płacą kartą, kształtuje się mniej więcej na poziomie między 75 nawet do 85%, tak to wygląda. Także jest to, można powiedzieć, większość osób, które płaci kartą. Sam czasami, bo Ty mnie tak, Grzegorz, zainspirowałeś do tego, na przykład co by się stało, gdybyśmy jako lokal, powiedzmy, który jest chętnie odwiedzany przez bielszczan, na przykład zaproponowali tego typu rozwiązanie, na przykład przez miesiąc można płacić tylko gotówką. Co by się stało? Czy byłoby to szum pozytywny, że na przykład ludzie by chodzili, przygotowywali się i tą gotówką płacili, czy raczej byłoby tak, że kurczę, nie można płacić, no to idę dalej. Omijamy ten lokal. No jak myślisz, z ciekawości? W Bielsku mieszka wielu świadomych ludzi, to na pewno wiem, bo mieszkając tu tylko od 2 lat, więc mam taką skalę porównania. Jak mieszkałem w Tychach całe życie, 30 kilka lat i tutaj jestem nagle od 2 lat, to widzę, że wydaje mi się, że tu, a może po prostu mam taki fokus, taki filtr nałożony, bo generalnie w całej Polsce jest coraz więcej ludzi. My oczywiście jesteśmy też w jakiejś bańce informacyjnej, bo nagrywając o takich tematach ściągamy widzów, którzy się tym interesują. No i może być też tak, że jakaś część w ogóle nas nie ogląda i oni po prostu płacą telefonem, bo to jest po prostu wygodne. Młodzi ludzie, szczególnie 15-20 lat, no oni się urodzili w erze nie tylko internetu, ale płatności bezgotówkowych i oni mówią, po co mi gotówka, zgubię, gdzieś trzeba wydawać, trzeba te pieniądze drobne gdzieś trzymać, po co mi to w kieszeni, więc wygodniej dla nich jest. Ja to rozumiem, ale fajnie by było, żeby był wybór, żebyśmy mieli opcję i taką, i taką. Mnie nie przekonują imprezy czy lokale, które mówią, że nie da się płacić gotówką, tylko jedno rozwiązanie. Ja jestem wolnościowcem i lubię mieć wybór po prostu. Oczywiście. Jeśli u Ciebie, Kamil, można płacić i tak, to ja to rozumiem i faktycznie się z tym zgadzam. Nie jestem za żadną skrajnością. Oczywiście uważam, że gotówka to wolność. Warto tą gotówkę mieć, no bo przecież mieliśmy ostatnio przykład w jednym z marketów z sieci, to była Biedronka, że po prostu się zepsuły terminale, no i co? I ludzie z pełnymi koszykami zakupów, tylko z tego co pamiętam 2 osoby na 10 miały gotówkę, żeby zapłacić za jedzenie. To pokazuje, że ten wybór daje po prostu taką normalność, bym powiedział, nie? Taki komfort, no bo jeśli zostajesz, nie możesz sobie tych zakupów z jedzeniem zapłacić, no to jest to na pewno duży dyskomfort. To jeszcze jedna kwestia mnie interesuje. Jak Ty myślisz? No bo my jesteśmy takim pokoleniem chyba przejściowym. Nasi rodzice mieli tylko gotówkę. My mamy i gotówkę, i płatności bezgotówkowe, bliki, szybkie przelewy, kryptowaluty, a nasze dzieci, bo obaj jesteśmy już ojcami młodych dzieciaków, które za 10-15 lat będą żyły w zupełnie innym świecie. Czy Ty myślisz, że gotówka za naszego życia zniknie, czy właśnie, co się wydarzy? Jak myślisz? To jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo ciekawe też pytanie z takiej szerokiej perspektywy. Mi się wydaje, że gotówka z naszego życia nie zniknie. Ja tak ogólnie, jeżeli chodzi o jakąkolwiek sferę życia, biznesu i tak dalej, jestem trochę takim zwolennikiem teorii wahadła, prawda? Że to wahadło się raz wychyla w jedną stronę, raz wychyla się w drugą stronę. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy to wahadło wychyli się bardziej w kierunku tych wszystkich rzeczy takich elektronicznych, bo tak jak mówisz, nasi rodzice to jak gdyby nie mieli możliwości operowania kartą, nie mieli możliwości jak gdyby płacenia blikami, tymi ekspresowymi przelewami i tak dalej. Natomiast mi się wydaje, że generalnie ludzie są sentymentalni i w pewnym momencie za pewnymi rzeczami zaczynają tęsknić. Ja na przykład widzę to ze swojej perspektywy, gdzie
na przykład trend bankowy, no nie? On w pewnym momencie szedł w kierunku na przykład wszystko załatw online, wniosek, wszystko i tak dalej, klik, klik, klik i mamy uruchomioną kartę, kredyt, lokatę i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że coraz częściej zdarza się już nawet na ten moment, że ludzie oczekują takiej bezpośredniej obsługi na fajnym poziomie, lubią iść swoje sprawy załatwiać tak, powiedziałbym analogowo, no nie w sposób analogowy, nie tylko klik online i tak dalej, tylko w sposób analogowy. Także ja mam taką wiarę w tym kierunku, że generalnie gotówka z naszego życia nie zniknie, że będzie ona funkcjonować, być może mocniej, być może słabiej, ale wierzę, że ona będzie. Myślę, że ona nie zniknie. Ciekaw jestem, jaki ty masz, Grzegorz, pogląd, no nie? Czy zniknie, nie zniknie? Ja myślę, że nie zniknie, że cały czas mamy pokolenie ludzi, którzy, przynajmniej, że pytanie było takie, czy za naszego życia za naszego życia. Takie było, bo czy zniknie ona za 100 lat, tego nie wiem i tego się nie dowiemy najprawdopodobniej, bo długowieczność przynajmniej za naszego życia myślę, że aż tak się nie rozciągnie, chociaż wiem, że badania trwają, że możemy żyć nawet 150 lat. Wydaje mi się, że jest bardzo dużo ludzi faktycznie, którzy są przyzwyczajeni, którzy są sentymentalni. Politycy też wiedzą, że duża grupa ludzi w wieku emerytalnym która przechodzi na emeryturę, to są wyborcy, którzy będą głosować na konkretną partię. I gdyby dzisiaj zabrano gotówkę, czyli coś, co ci starsi ludzie znają jako właśnie faktycznie sentyment i oni z tego korzystali, to być może by mocno w nich trafiło. Więc nie opłaca się również politycznie podejmować takich radykalnych decyzji. Więc myślę, że ta gotówka będzie, no ale też to zależy od nas, konsumentów. Jak będziemy z nią funkcjonować. Dokładnie, no czy będziemy faktycznie ją promować. Dlatego też taki odcinek, który moim zdaniem nie powinien być taki zero-jedynkowy, że gotówka i koniec i inne rzeczy nie, no bo ja sam używam i muszę używać. Jeśli mam firmę, jestem, można powiedzieć, nawet zmuszony do tego. No jak ja mam, jeśli robię kontrahenty, jeśli robię transakcje z kontrahentami z różnych krajów, no to ja w jaki sposób ja mam do Hiszpanii czy do Niemiec wysłać pieniądze, co mam tam pojechać? No jest to niemożliwe, więc wolę zrobić przelew, więc ja jestem za tymi nowinkami, ale jestem tak jak Słowacy, którzy wpisali do konstytucji gotówkę jako prawo dla obywateli, no to czemu my Polacy tego w konstytucji nie możemy mieć? Wybór jest najważniejszy, tak jak mówisz, no nie? Żeby ludzie mieli jak gdyby świadomość tego wyboru. I wybór. Absolutnie, ja się z tym zgadzam. No, w kontekście takich jeszcze rzeczy, powiedzmy w kontekście takich płatności online'owych, no to czasami się jeszcze zdarza, że nie wiem, czy ty miałeś okazję, Grzegorz, ale trafiają się miejsca, które na przykład blika nie obsługują, że można zapłacić kartą, ale nie ma możliwości zapłacenia blikiem. Także to jest jeszcze jakby taka, powiedzmy, chyba mimo wszystko względem karty bardziej niszowa propozycja, jeżeli chodzi o tego blika, natomiast ja też jestem za tym, żeby u nas każdy miał możliwość, prawda, żeby sobie każdą płatność zrealizować zgodnie ze swoimi tam preferencjami odpowiednimi. Warto zauważyć, że przyzwyczaja się cały czas społeczeństwo do tego, aby gotówka ich niejako parzyła, żeby pieniądze tradycyjne były negatywnie odbierane przez społeczeństwo. Mnóstwo się robi już od pandemii. Przecież w pandemii i w całym tym okresie szalonym były takie nawet komunikaty wyświetlane nie tylko w telewizji, nie tylko w radiu, ale przecież w sklepach, że zachęcamy do płatności bezgotówkowych. Pojawiły się bardzo w szybkim tempie kasy samoobsługowe, bezgotówkowe, gdzie przecież trzeba płacić głównie kartą. Oczywiście są też takie z płatnością gotówką, ale one są w mniejszości. Część pracowników, która siedziała w kasie i można tam było płacić gotówką, po prostu nie pracuje w tym czasie, bo zajmuje się czymś ważniejszym na sklepie. Przyzwyczaja się nas do tego, żeby nam się nie chciało, żeby nam było niewygodnie. Dlatego jest coraz mniej bankomatów, dlatego w banku często nie możemy wypłacić swoich pieniędzy tak po prostu do jakiejś kwoty, tylko to jest możliwe. Tylko trzeba te pieniądze sobie zamówić. Często pyta się, jaki jest cel wypłaty albo jaki jest cel wpłaty, skąd Państwo mają pieniądze. Mamy się źle czuć, przynosząc swoje własne pieniądze, wpłacając na swoje konto, kiedy dostajemy pytanie, skąd ma Pan pieniądze, skąd one są, czy Pan coś sprzedał. Ostatnio takie pytanie dostałem, także to jest dziwne. Zobaczcie, co się dzieje, jeśli chodzi o szybkość działania bankomatów. One również nie działają tak jak kiedyś. Zobaczcie, jak spadły kwoty wypłat w bankomatach. Faktycznie dzisiaj tylko w kilku bankomatach i też jakimiś sposobami i blikiem, czy jakimiś innymi sposobami można wypłacić większe ilości, a czasami 800 zł wypłacane naprawdę w bardzo długim czasie sprawia, że ludziom się odechciewa, ale znowu wracam do tego, że warto dla wolności i dla wyboru, warto czasami się poświęcić i te pieniądze po prostu mieć, wypłacać z banku czy z bankomatu, no bo o to im chodzi, żebyśmy nie chcieli tego robić i płacili telefonem czy kartą. Daj znać w komentarzu, czy tego typu odcinki są dla Ciebie ciekawe. Nie nagrywaliśmy, myślę, takich odcinków z ludźmi, gdzie posłuchaliśmy, jak Polacy się wypowiadają w temacie gotówki. Także daj znać, jeśli tak, to będziemy nagrywać kolejne. Czy Pan płaci gotówką, czy Pan płaci kartą bardziej?
To przeważnie kartą, ale czasem gotówką. Są takie nawet placówki czy sklepy, że nie mają terminala. To gotówkę zawsze trzeba mieć. A co pan woli? Woli pan kartą, czy No woli lepiej jest kartą jednak. Wygodniej. Bo to wydawanie to wszędzie w tych sklepach to tak. Lepiej kartą. Lepiej kartą. No jest pan z tego starszego pokolenia, a mimo to mówi pan, że jednak... się przyzwyczaiłem. Się pan przyzwyczaił. A co w sytuacji właśnie, co pan robi w sytuacji, kiedy jest problem i kiedy terminal nie działa? Ma pan gotówkę przy sobie też? To ja przeważnie mam. To tam może mam niewiele, ale jak tam gdzieś wybieram się, to zawsze coś trzeba mieć ze sobą. Czyli nie ma takiej sytuacji, że nie zapłaci pan za zakupy? No nie, no to nie ma. Czyli nie widzi pan, że to jest problem? No bo... Nie, są często te bankomaty różne, ale są. Jak ma się kartę, to można wziąć gotówkę. Dla mnie nie ma problemu. Ja robię zakupy prawie codziennie, może nie duże, ale nie mam problemu. Dobrze. Tak to wygląda. Dobrze, dziękuję bardzo. Jak ma pan na imię? Lucjan. Pan Lucjan. Dobrze, dziękuję, wszystkiego dobrego. Miłego dnia. Czy wy macie w ogóle taki tradycyjny portfel, czy płacicie jeszcze gotówką, czy tylko przelewem albo telefonem? Tak. W głównej mierze płacimy gotówką, ponieważ pieniądze wyciągamy od razu z kryptowalut w gotówkę. Tak jakoś to wygląda. Tak jest wygodniej. Nie mamy oficjalnej pracy, z której otrzymywalibyśmy pieniądze na konto. Dlatego, biorąc pod uwagę, że zarabiamy na kryptowalutach, łatwiej nam jest wypłacać w gotówce i płacić gotówką. Okej, czyli więcej gotówki, kryptowalutami się zajmujesz i faktycznie tak jest łatwiej. A co by się stało, no właśnie, czy masz w ogóle gotówkę też w domu, żeby po prostu mieć taką, w domu masz taką gotówkę, która jest na taką sytuację, że jakby się coś stało, na przykład niektórzy mówią, a co jak kryptowaluty, jak internet zniknie, nie będzie pracował, nie będzie internet działał, to kryptowaluty też nie będą działały. Czy masz gotówkę w domu, żeby w sytuacji jakiejś takiej awarii kryzysowej gotówka w domu też jest, tak? Tak, oczywiście, jest gotówka w domu na taką krytyczną sytuację. Jest pewna suma, jak to się mówi, na czarną godzinę. No, u nas też się mówi na czarną godzinę. Tak. Więc tak, mamy takie opcje. Mamy odłożone pieniądze w gotówce, na wypadek, gdyby taka sytuacja się zdarzyła. No to jest bardzo ważne, żeby mieć gotówkę. Jesteście młodymi ludźmi, a młodzi ludzie często płacą tylko kartą i mówią, nie mamy pieniędzy w domu, po co? Przecież jest na koncie, do bankomatu można iść. A jak wasi znajomi? Mają takie same myślenie? Też mają gotówkę w domu? Też płacą gotówką, czy jednak płacą telefonem i w ogóle się tym nie interesują? Większość płaci telefonem, kartą. Raczej wszyscy są przyzwyczajeni, ponieważ to wygodne. Nie trzeba nosić pieniędzy przy sobie. Wystarczy telefon. I wszędzie tym telefonem można zapłacić. Więc większość znajomych teraz przeszła na bezgotówkowe płatności. Super, dziękuję bardzo. Jak się ma firmę, to się gotówką nie da obracać i większość mówi, no przecież ja mam przelewy, przecież ja mam rachunki, to ja muszę siedzieć na tym koncie i robić tylko te przelewy i gotówka jest jakąś częścią tej firmy, a jak to wygląda u Ciebie? No i pytanie jest, czy w ogóle można prowadzić firmę całkowicie obracając gotówką? Okej, tak, jak najbardziej da się. Ja myślę, że jestem żywym przykładem tego, dlatego że u mnie większość klientów płaci gotówką. Jest to nasza ciągła praca z racji tego, że jesteśmy w położeniu, gdzie niekoniecznie zawsze płatność kartą może przejść ze względów technicznych. Tutaj bujamy się z różnymi problemami. Nasi klienci są regularnie uprzedzani o tym, że milej i łatwiej i prościej będzie, jak przyniosą ze sobą gotówkę i faktycznie 90% klientów u nas płaci gotówką. Ci stali już nawet nie trzeba im przypominać, bo z założenia pierwsze co robią, to jadą gdzieś wypłacić gotówkę, dopiero potem przyjeżdżają do nas. Jest to bardzo regularne już od 2 lat i myślę, że da się tak prowadzić biznes, bo tak naprawdę każdy towar wszędzie, w każdej hurtowni można zapłacić gotówką i tak naprawdę jest bardzo mała liczba rzeczy, za które trzeba faktycznie płacić przelewem. A na te rzeczy można sobie spokojnie pieniądze zawsze wpłacić. Nie trzeba też koniecznie trzymać ogromnych sum na koncie. Myślę, że da się ładnie tą gotówką obrócić. I też łatwiej jest taką gotówką, myślę, inwestować. Jak się fizycznie widzi te pieniądze, mnie jest łatwiej. Dla mnie na przykład posiadanie konta bankowego to jest totalna abstrakcja. Pieniądze cyfrowe kompletnie do mnie nie przemawiają. Ale powiedziałaś coś, co mnie bardzo zaskoczyło, no bo przecież dzisiaj, jak jestem w wielu miejscach i pytam, ile osób płaci bezgotówkowo, to najczęściej słyszę, że to jest właśnie 80-90% płatności bezgotówkowych, a Ty właśnie powiedziałaś nam, że 90% osób, 9 na 10 osób, które przychodzą, płaci u Ciebie gotówką? Tak. Serio? Serio. Jak się to robi?
Zaczęliśmy w ogóle od tego, że jak była akcja promowania gotówki, to zrobiliśmy rabat dla naszych klientów, większy w momencie, w którym płacą gotówką i wystarczyło ten rabat troszeczkę pociągnąć, żeby u nich się wyrobił trochę nawyk przynoszenia tej gotówki i potem to już tylko nasza regularna praca, mówienia klientom przy każdym zamówieniu, że gotówka jest mile widziana i to nie ma żadnego problemu w ogóle dla ludzi. Potrafią przejechać przez kilka bankomatów, żeby tą gotówkę do nas przywieźć, także i dużo pochwał też w ogóle dostajemy za to, bo myślę, że ludzie są coraz bardziej świadomi i zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje, więc średnio co trzeci klient chwali za takie podejście. Dla mnie to jest niesamowite. Już nawet nie to, że płacą tą gotówką, ale to, że ludzie są coraz bardziej świadomi i faktycznie chcą tą gotówką płacić i gdzieś ta nasza dwuletnia praca się odbija na tym, że zmieniają swój pogląd troszeczkę na ten temat. Można by powiedzieć tak trochę żartem, trochę na serio, że więcej gotówki myślę, że może być u Was w sushi niż w niektórych bankomatach tutaj naokoło. To jest prawda. Bo jeśli jeżdżą klienci po 5 bankomatach i szukają gotówki, bo często bankomaty są po prostu puste. Ja też odpowiadam tak często ludziom, no masz kartę, ale jeśli nie masz gotówki żadnej przy sobie, to co jeśli nie będzie w najbliższym bankomacie pieniędzy albo będzie bankomat zepsuty? To jest ciekawe pytanie i myślę, że warto nie tylko mieć w firmie gotówkę, ale też przy sobie. No ale myślę, że Tobie tego, Gosia, ja nie muszę mówić, bo tu widzicie, że to jest żywy dowód na to, że gotówka to wolność i gotówka to wybór. Dokładnie. A kwestia na przykład wolności. Nie wiem, czy Pan słyszał na przykład, że w Kanadzie zablokowali ludziom konta tylko dlatego, że oni poszli na protest, a przecież żyją w wolnym kraju, teoretycznie poszli na protest. Nie słyszałem. Nie słyszał Pan? Ale była taka sytuacja, że zablokowano kilku tysiącom ludzi, którzy byli na proteście po prostu, zorganizowanym oficjalnie, zablokowano im konta. Jeśli teraz ktoś nie ma gotówki i płaci tylko kartą i oni taki problem mieli, nie byli w stanie za nic zapłacić. Nie wiem, czy była taka sytuacja. Była taka sytuacja. Może pan sprawdzić? Może pan sprawdzić? Być może. O blokowaniu telefonu słyszałem, o wyłączaniu sieci w danym rejonie, ale o tego typu akcjach nie. Rozmawialiśmy nie tylko z przedsiębiorcami, rozmawialiśmy nie tylko z Polakami, ale też pojawili się przybysze zza wschodu, którzy w Polsce mieszkają, no i każdy mówi o gotówce w swój sposób. Nie chciałem tym odcinkiem dzielić społeczeństwa, bo jest ono już podzielone w wielu tematach. Chciałem po prostu pokazać, że powinniśmy iść w kierunku wyboru i wolności. Tego, że mamy gotówkę i mamy płatności bezgotówkowe. Że możemy szybko płacić, ale też możemy zapłacić po prostu pieniędzmi, które mamy w kieszeni. Nawet jeśli internet nie zadziała, jeśli faktycznie będzie problem z systemem bankowym, to i tak sobie poradzimy. Czy po tych wszystkich wypowiedziach Polaków jestem zaskoczony, czy właśnie jakoś zdziwiony? Myślę, że nie. Jesteśmy tu akurat dzisiaj w Katowicach, ostatnio nagrywaliśmy w Bielsku, specjalnie też pojechaliśmy do różnych miast, żeby pokazać Ci różnych ludzi, bo być może jakaś grupa konkretnych ludzi w jednym mieście będzie myślała w jakiś jeden sposób. Rozmawialiśmy z przedsiębiorcami, rozmawialiśmy nie z przedsiębiorcami, no i myślę, że ciężko dzisiaj ocenić właśnie, jak konkretnie Polacy myślą, ale myślę, że mogę powiedzieć jedno, świadomych Polaków nie brakuje, nie tylko na naszym kanale, ale również na ulicy. Z nikim się tu nie umawialiśmy konkretnie, to byli wszyscy przypadkowi ludzie. Oczywiście to są też ludzie, którzy totalnie nie widzą problemu, jak widzieliście. Dla niektórych to nie jest kłopot, ale myślę, że ważne, żebym powiedział o jednym przypadku. Rozmawialiśmy z jedną dziewczyną w samochodzie, która jeździła na rolkach, no i ona na początku w tej wypowiedzi nie zauważyła żadnego problemu, że nic się nie wydarzy, ona nie miała gotówki, ale po pół godzinie zaczepiła nas przy innych nagraniach i powiedziała: chciałam Wam jedną rzecz powiedzieć. Ja sobie przemyślałam podczas jazdy na rolkach to, co mówiłam Wam w rozmowie. Ja dzisiaj pojadę do bankomatu i pierwszy raz wypłacę sobie jakieś pieniądze, żeby być bezpieczną. Także to pokazuje, że to, co robimy, ma sens. Chciałbym Was również tym materiałem zainspirować do tego, żebyście faktycznie zrobili coś ze swoimi pieniędzmi. Jeśli macie tylko pieniądze na koncie i płacicie 100% przelewami i kartami lub telefonami, żebyście faktycznie to bezpieczeństwo gospodarstwa domowego również mieli. Przed chwilką zapłaciliśmy też napiwek, zapłaciliśmy go gotówką i często ci ludzie w restauracjach mówią, że wolą płatność gotówką, jeśli chodzi chociaż o te napiwki. Przez te kilka dni, jak kręciliśmy ten materiał, spotkałem wielu fajnych ludzi, spotkałem przedsiębiorców i myślę, że komentarze dzisiaj będą świetnym miejscem, żebyście napisali w komentarzu miejsca w Polsce, które sprzyjają gotówce, przedsiębiorców, którzy dają zielone światło dla gotówki, bo przecież są też takie restauracje, gdzie wręcz ta gotówka jest niemile widziana. I chciałbym, żebyście w komentarzu napisali miasto i na przykład restaurację, czy inny punkt usługowy, gdzie właściciel przyjmuje gotówkę i chętnie tą gotówkę chce, żebyśmy tam płacili. To jest dla Was darmowa reklama, więc jeśli jesteś osobą, która gdzieś w jakimś swoim mieście chodzi i mówi: ok, tu jest super restauracja, tu można płacić gotówką albo płacić tylko gotówką, napisz, zróbmy darmową
reklamę, a znajomi z Twojego miasta też będą widzieli i będą mogli tam pójść. A jeśli jesteś przedsiębiorcą i na gotówkę patrzysz właśnie z otwartym sercem i mówisz tak, proszę przyjdźcie do mnie z gotówką, rozmawiajmy, no to też możesz wpisać, że jestem przedsiębiorcą takim i takim, jestem mechanikiem samochodowym czy inną osobą. Tutaj w tym konkretnym miejscu jestem, przychodźcie do mnie. Jeśli powiecie, że jesteście od Grzegorza z kanału Agent Specjalny, to tym bardziej może będzie miło, że połączymy się tak. Także w komentarzu piszcie o takich miejscach, które są pozytywne, jeśli chodzi o gotówkę. I taka pierwsza myśl. Ostatnio spotkałem punkt Ksero w Bielsku na ulicy Cieszyńskiej. Nie znam tego miejsca. Byłem tam pierwszy raz i okazało się, że tam nawet jest kartka na ścianie, że przepraszamy za utrudnienia, płatność tylko gotówką. Bardzo mi się to spodobało. Oczywiście niektórzy powiedzą, ojej, nie mam gotówki, no to nie zapłacę. Jasne, ale dlatego mówię o tym, że warto mieć portfel i warto mieć tam i kartę, i gotówkę, żeby każda sytuacja była sytuacją, że możesz zapłacić za swoje usługi czy zakupy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!